Dobra, okej, teraz już ładnie poszło. I widzę, że idzie też tutaj przystawić tego gębulca. No, także ARX po pierwszej partii w kampanii nas przygniótł. No to jest jednak taki ołów, mimo że ja tam miałem już powyżej 10 chyba partii w ARXa samego, to tutaj strasznie nie wiedziałem, co robić. Nie wiem. Ale tyle zasad doszło? Kurczę, z jednej strony wydaje się, że nie ma dużo zasad, bo dochodzi ten taki szczyt po prostu negocjacyjny na koniec rundy często jest. Nie zawsze, ale to zależy, można go wywołać. Ale nie korzystaliśmy prawie wcale z negocjacji. To raz, ale samo trzymanie tych celów plus jeszcze planowanie, no bo tak naprawdę trudnością w ARX-ie tym podstawowym jest operowanie tymi zasobami, nie nawet tymi cholernymi kartami, każdy się czepia tych kart, a tak naprawdę te karty to nie stanowią głównego problemu, tylko odpowiednie zarządzanie zasobami i tą przestrzenią na mapie, czyli ruchem naszych wojsk, czy stawianiem odpowiednich budynków i przygotowaniem się po prostu odpowiednią sekwencją zasobów, żeby móc te akcje wykonać tak, jak chcemy, a nie tak, jak nam karty dyktują, to jest ciężkie. A jeśli w to wszystko wrzucimy jeszcze konieczność zrealizowania swoich celów, pilnowania celów przeciwników wszystkich, plus tego, jak działa imperium, czyli jeśli jesteś z imperium, no to możesz się z nim przemieszczać i z nim atakować, ono może służyć do twojej obrony, nie możesz podatkować przeciwnika, jeśli jest imperium, bo imperium jest takim, policjantem, który pilnuje, ale jeśli grasz stewardem, no to możesz, nie? Więc poszczególne frakcje łamią te zasady. No co, do tego dochodzą te kryzysy, które wywołują właśnie te karty, wywołują też kryzys w postaci ataku tej zarazy. Więc oprócz pilnowania celów swoich, przeciwnika, zasobów, to jeszcze co mamy? No mamy tak naprawdę krótszą grę, która składa się z 3, a nie z 5 rund. Więc to też bardzo zagęszcza ruchy. Ale no kurczę, ja lubię tą grę, lubię ją strasznie i jeśli tylko będę miał z kim grać, no to będę ją grał. Ona wymaga naprawdę pogrania. No bo tak mówisz, jakbyś na pogrzebie przemawiał, ale to tobie się nie podobało, czy pozostałym przy stole właśnie się nie podobało? Wiesz co, przemawiam na tego, że jak na pogrzebie, bo obawiam się, że właśnie ciężko będzie znaleźć osoby, które będą chciały ze mną w to grać. Ja sam musiałem na głos mówić, że bardzo kocham tę grę, żeby siebie przekonać. Wiesz, jest to pewne wyzwanie, które przed tobą staje, z którym w pierwszym etapie po prostu mówisz, że kurczę, to jest za ciężkie, jak to ogarnąć, nie? I wiem, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tych gier mnóstwo, jest łatwa pokusa powiedzieć, no dobra, to jest przekombinowane, przerobione i tak dalej, nie? Ale ja chciałbym mimo wszystko wejść głębiej w ten tytuł i zobaczyć, po ilu partiach uda mi się mniej więcej tym jakoś operować na tyle skutecznie, żeby czerpać z tego pełną satysfakcję, nie? Żeby się nie skupiać na mechanikach gry, ale na tej warstwie właśnie historii, którą ta gra chce opowiedzieć, bo tu też jest taka specyfika tego tytułu, szczególnie jeśli chodzi o dodatek, bo tu mówię o dodatku, że ta gra ma przede wszystkim opowiedzieć tą historię. Tak, o kampanii, że ona ma opowiedzieć jakąś historię. I chyba oczekuje autor od graczy, że nie do końca skupią się przede wszystkim na tych punkcikach. Zresztą są tam mechanizmy, które te punkciki niwelują, bo na przykład Mateusz, który zdobył 40 parę punktów, stracił na koniec 20 parę, bo połowę punktów się traci. Ja, który zdobyłem tam 5, straciłem 3 tylko, nie? Więc gra pokazuje, nie chodzi tu o punkty. No tobie na pewno nie chodziło w tej partii punkty. Znaczy, myślę, że wszystkim chodziło o to, żeby zrealizować swoje cele, nie? Bo realizacja celów to nie są punkty. Punktami na koniec gry się wygrywa,
rozgrywkę i to też są fajne narzędzia w trzecim tym akcie, które tak jak bonusują postacie, które od początku grały tą jedną postacią, bo one mają dostęp do takich mocniejszych tych ambicji. Ale no kurczę, no zobaczymy. Werl robi gry, które są olbrzymim wyzwaniem dla graczy i chyba oczekuję właśnie, że troszkę będziemy mieli inne podejście niż do standardowych gier. No tak, no przynajmniej coś... Nie każdemu się to podoba. Przynajmniej coś trochę coś innego, nie? Z innej beczki. No ale tak, ale faktycznie to brzmi jakby sporo wymagał od swoich graczy, tak? A z drugiej strony no to jakby ma tylu fanów i ludzi, którzy właśnie jakby... Że to są już miliony chyba, nie? Tak naprawdę, że może sobie na to pozwolić. No dobra, czyli rozumiem, że polecasz, ale dla fanów, żeby siedli sami fani, tak? Arksa do stołu. Tak. To jest kolejna jego gra po John Company, którym nie grałem, ale o którym rozmawiałem tutaj z Adrianem. To jest gra, w której musisz się zakochać i uwierzyć w tę miłość. Mimo że gra cię po prostu traktuje jak szmatę, to musisz uwierzyć, że tak naprawdę pod tą szorstką miłością kryje się prawdziwe uczucie i dążyć do tego, żeby wejść w ten świat Cola Werle, bo on podobnie, moim zdaniem, podobnie jak Eklund, jak Sploterzy, tworzy gry takie, jakie chcieliby oni grać. Nie obchodzi ich, że tobie się to nie podoba, że to nie jest dla ciebie, że ty wolałbyś inne. Chcecie grać w nasze gry, to grajcie w te gry, które my kochamy i dlatego je takie robimy. Zresztą Sploterzy też zawsze powtarzali, że tworzymy głębokie, zaawansowane euro i takie, jakie sami lubimy grać, więc fajne jest to, że rynek pozwala im na to i to mnie bardzo cieszy, aczkolwiek smutne jest to, że możesz być jedyną osobą przy stole, która jest tym fanem, a on niestety zazwyczaj robi gry wieloosobowe. No tak, i plus jeszcze to wymaga, rozumiem, chyba musi być tak stała ekipa, bo wy tam będziecie kontynuować. No to są tylko trzy rozgrywki, nie? Jeśli chodzi o kampanię, więc to nie jest tak, że się umawiamy na pół roku, więc to nie jest duży problem rozegrania 3 rozgrywek, tylko muszą to być rozgrywki rozegrane w miarę w krótkim odstępie czasu, nie? I tam chyba zasady jeszcze cały czas coś się zmieniają, coś tam dochodzi, tak? Dobrze mówię, czy nie? No tak, bo na tym polega cała zabawa, że te poszczególne postacie wprowadzają swoje zasady. Mamy... nie wiem, magnata, który chce zdobyć monopol na konkretny zasób. Mamy adwokata, który wprowadza inną formę negocjacji. Nagle możesz się wymieniać kartami w grze, jeśli adwokat na to pozwoli. A żeby pozwolił, to musisz go przekonać. Mamy postacie, które wprowadzają nowe dekrety, nie? Że ten świat działa troszkę inaczej, ta polityka z Imperium działa troszkę inaczej niż do tej pory, więc... Jest dużo tej zabawy. Jaka polityka z Imperium? Aha, dobra, ten policjant, tak? Dobra, rozumiem. Okay. Imperium, tak, ma pewne zasady. No. Ciekawi mnie to, że te zasady, o których ci mówię, to są mocne zmiany, a tych postaci jest bardzo dużo. Zazwyczaj, wiesz, jeśli masz czegoś dużo w grze, to te zmiany są takie delikatne, w stylu +1, +2, -2, -3, nie? A tu mamy każdą postać, która w jakiś sposób wywraca grę. Tak jakbyś, nie wiem, grał bogami z Great Zimbabwe w grę. Więc to jest zaskakujące, czy to działa, kurczę, nie? Znaczy, ludzie tą grę już ogrywają do jakiegoś czasu i nikt nie powiedział, halo, to jest zepsute, aczkolwiek rodzi to dużo pytań na BGG, a słuchajcie, ta postać, jeśli zrobi coś takiego, to jak to się ma do tej zasady, nie? Siłą rzeczy pojawia się dużo pytań, trochę jak w bitewniakach, nie? Ale dobra, skończmy już ten temat ARX. A jeszcze tylko powiedz mi, a na ile osób gracie? 3. Zawsze gram na 3. Tylko raz grałem na 2 osoby, nie grałem nigdy na 4 osoby. Dobra. Ja, bo pytam mnie, czy właśnie może za dużo osób przy stole, za duży downtime, czy coś takiego, że może to jeszcze dokuczyło ludziom przy stole, ale rozumiem, że 3. Do 4... Do 4 nie chciałbym siadać na razie, nie? W podstawkę tak, ale w podstawkę z osobami ogranymi chętnie 4 osoby, ale w kampanii jeszcze na 4 osoby to Dobra. Nie. Dobra. No więc okej, zostawmy temat Werle.
bo pojawi się on w naszym Hype Train 2025. No już spoiler. Bo skoro z tą grą nie wyszło, no to kupię 2 następne. Witamy serdecznie w naszym chorym odcinku Hype Train 2025, czyli to, co nas interesuje, jeśli chodzi o ten przyszły rok, a o grach i nie tylko grach będą mówić Irek. Cześć, czołem. Słuchaj, jeszcze... Tak, prawie mi się wcisnęło na usta gościnnie, Piotrek, no, nie będę złośliwy. Dziękuję, że raczyłeś dołączyć. Tak, tutaj łaska Pana spłynęła. No. Słuchaj, to jeszcze zanim zaczniemy, to ja tylko bo zapomnieliśmy o tym ostatnio przy podsumowaniu roku jeszcze dodać, to szybkie zaczniemy od ogłoszeń pasterskich. Mianowicie... Opowiesz o kodeksie? Nie. Bo ludzie się pytali, to gdzie można go zagrać online? Ja odpowiadam, no ale nie słuchałeś odcinka. Powiedział Piotrek, że powie, gdzie można zagrać online, no i nie powiedział. No co się pytasz? Bo rzeczywiście nie powiedziałeś, gdzie można zagrać online w kodeksach. Online to można tylko na Tabletop Simulator albo na... To się nazywa, taka strona jest, która się nazywa ScreenTop.gg. Okay. Tylko, że to jest taki przeglądarkowy, powiedzmy trochę bieda wersja TTS-a. Natomiast ja powiem krótko, jeżeli ktoś chce zagrać, to koniecznie na TTS albo Print and Play, tak, można zakupić. Bo na ScreenTopie to tylko jak już się troszeczkę pogra i zna się zasady, bo tam interfejs jest dosyć, znaczy jest po prostu taki śmieszny, nieprzyjazny na początku. Później to już jest spoko, ale na początku tylko obrzydzi grę. Ale dobra, ale o czym innym chciałem, jeżeli chodzi, już zaczęliśmy od kodeksu. Napomknąć mianowicie przy podsumowaniu roku jeszcze chciałem zaprosić słuchaczy do tego, żeby też jakby się z nami zabawili i popisali swoje, przyznali własne nagrody roku. Ja zaraz jeszcze... No tam kilka osób samoistnie wypisało swoje nagrody. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. I tak myślę sobie, że jak zbierzemy to albo może przeczytamy parę gdzieś tam w następnym odcinku, albo może oddzielny, nawet jak tego będzie dużo i będą ciekawe rzeczy, to wrzucimy. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, jaki będzie też odzew jakby, ale może coś fajnego się z tego urodzi. I ja znaczy... Żebyśmy mogli skomentować komentarze, tak? Tak, zrobimy sobie... W takim sensie. Zrobimy sobie lożę szyderców. Poza tym będziemy mieli darmowy content, nie? To łatwo, prosto i przyjemnie. Ale jak to się nazywa? Ja przypomnę jakby te kategorie, które my daliśmy, ale oczywiście zapraszam do tego, żeby zrobić własne kategorie. Może być na poważnie, może być na niepoważnie, może być z przymrużeniem oka, to już jak kto czuje, nie? Żeby to było, że tak powiem, żeby to z serca płynęło, tak? Czy tam ewentualnie z trzewi. Albo z portfela. Tak. I u nas było tak, u nas było wydarzenie roku, był powrót roku, był Euras roku, była społecznościowa niespodzianka roku, pocieszenie roku, smutek roku, nagroda Królowej Jaskini Hazardu, nagroda klepania się po pleckach, zbiorcza nagroda Janusza roku, rozczarowanie roku, nowość roku, meltdown roku, który oczywiście ja opacznie zrozumiałem, ale nieważne. No ale każdy może jak chce. Brainworm roku, najlepsza gra synchroniczna roku, gra roku. Aha, i tu jeszcze widzę jakaś nagroda największego hype'u na 2025 i pamiętam, że ty jeszcze miałeś tego, Wodzireja roku nagrody między innymi. Tak jest, imprezówka. A i dwuosobówkę też miałeś, najlepszą dwuosobówkę w roku. Ale tak jak mówię, jak ktoś ma inne kategorie albo tylko jedną, w jednej kategorii chce przyznać nagrodę, a bardzo mu na tym zależy, to też śmiało, nie? Nie trzeba od razu 25 nagród. Ale jak ktoś ma wenę, to hej. Dobra, to tyle. Dobrze, to jeśli jesteśmy tutaj w temacie podsumowania, to też pozostając w takim rozkroku między tamtym rokiem a nadchodzącym, już trwającym, to chciałem serdecznie podziękować za ciepły odzew tych odcinków, które się ostatnio pojawiły, materiałów z Marcinem. Bardzo, bardzo nam miło, że to doceniliście ten nowy głos tutaj na antenie, bardzo nam miło. Też chciałem podziękować serdecznie za Świętasowi za przesłanie właśnie, dostaliśmy grę Tiny Epic Tactics, nasz pierwszy Tiny Epic do zagrania. Mówi właśnie, że to może być taki Ja dostałem kiełbasę i to fifi. Też dziękuję. Nie zmarnujesz. No, dla każdego coś miłego, no.
prezes portalu je ciastka, ty to Fifi i kiełbasę. Także dziękujemy. Jeśli chodzi o ten rok, to no, planujemy właśnie troszkę więcej porozmawiać z nowymi osobami tutaj u nas na kanale, bo to, co my już mieliśmy do powiedzenia, to w zasadzie powiedzieliśmy. I to tak jak z małpami, zanim przemienią się w człowieka, to też trochę minie czasu, zanim my, powiedzmy, będziemy mieli nowe tematy do obgadania, żeby nie powtarzać znowu o sploterach i bear trapach, to zaprosimy tutaj do rozmowy inne osoby, które, no mamy tą fajną sytuację, że słuchają nas osoby, które dużo lepiej znają się na konkretnych tytułach, o których my wspominaliśmy, o renesansie, o paksach, w ogóle o sploterach, więc czy Werla grach, więc postaramy się tutaj też nawiązać współpracę właśnie z takimi osobami, żeby poopowiadały, bo to, co mnie osobiście interesuje właśnie w tych takich zaawansowanych grach, to spojrzenie, perspektywa właśnie poszczególnych graczy na te tytuły, bo na Pax Renaissance można tak naprawdę patrzeć z zupełnie różnych perspektyw, znaczy od tego, z kim gramy, jak gramy, to tak możemy opowiedzieć taką historię o tej grze, która będzie zupełnie inna od tej, którą my tutaj na antenie opowiadaliśmy, więc mam nadzieję, że uda się właśnie poruszyć te tematy. No i co, jeśli chodzi o ten rok, będziemy dalej próbowali tutaj was właśnie zabawiać się ciekawymi rozmowami. Z naszej strony pewnie jakieś filozoficzne dalej tematy będą się pojawiały. Tylko podziękować tym osobom, nie wiem, czy zauważyłeś, bo zawsze było tak, że jeśli robiliśmy przerwę w nagrywaniu, to pojawiały się nowe subskrypcje, a jak wracaliśmy na antenę, to one znikały na zasadzie, a nie, dobra, dalej to samo, nie? A tutaj widać, że twardo się nowe osoby trzymają. Kilka nowych osób się pojawiło, więc serdecznie dziękujemy za te nowe osoby i dziękujemy tym starym, które wytrzymały z nami kolejny rok. I co? Przechodzimy też do roku 2025, tak? Tak jest. Ja bardzo... Halo, jesteś czy śpisz? Jestem. Dobra. Ja bardzo lubię, jak ty już zapowiadasz, co będziemy robić i obiecujesz, żebyśmy potem nagrali jeden odcinek w cyklu, w serii, albo nawet tego, nie? I przeskoczyli na nowy pomysł, na nową serię, no ale próbujemy. Ale to jest też dla nas taki bacik nad głową, który nas mobilizuje. Jeśli się już głośno powiedziało, to tak jak wiesz, Trump o 24 godzinach mówił, no a teraz 100 dni. To my nagramy w przeciągu 24 godzin nowy odcinek, obiecujemy. Dobra, dobrze. To ja schudnę. Jeśli chodzi... No. Już tyle. Jeśli chodzi o ten nasz hype train, to będzie nietypowy hype train, bo my tak naprawdę bardziej, przynajmniej jeśli chodzi o moje spojrzenie na te tytuły, które sobie wybrałem, to jest często bardziej skupienie się na czerwonych flagach, czyli tak jakby szukanie wad tego tytułu, niż nakręcanie się na kolejny zakup. Mhm. Bo no, po tych latach widzę, że przede wszystkim już minęła pasja szukania świętego grala, gry idealnej i to, co teraz szukam, to bardziej gry, które mnie z jakiegoś powodu zaciekawią. I zazwyczaj to, co mnie interesuje, no to jest to temat, który się gdzieś tam krąży wokół tych gier, więc te gry, które się u mnie pojawiły, to właśnie zaciekawiły mnie swoją tematyką i jestem ciekaw, jaką historię wywołają wśród graczy w nich grający, więc to oczywiście będzie opinia, ciężko powiedzieć to opinią, bo to będzie po przeczytaniu instrukcji, czasami nawet nie, bo niektóre gry nawet nie mają jeszcze instrukcji, więc to będą takie bardzo wstępne zarysy, o czym ta gra może być, jakieś przeczucia, z którymi się być może rozprawimy za jakiś czas, jeśli już będziemy mieli okazję zagrać, więc nie traktujcie zbyt serio tych naszych dywagacji, tylko wysłuchajcie i być może macie też swoje zdanie na temat wymienionych przez nas tytułów, bo na przykład, no dobra, to już później. To tyle, jeśli chodzi o mój wstęp, więc nie wiem, czy ty coś dodajesz, czy ja mam zaczynać? Nie, zaczynaj. Tak jak powiedziałem, już z Arksem poszło bardzo ciężko, jeśli chodzi o kampanię, więc postanowiłem zainteresować się kolejnym Werlem, a tak naprawdę nie jest to gra Werla, tylko on ją tak jakby będzie dewelopował, będzie takim dyrektorem kreatywnym tego tytułu, tego projektu, nazywa się Hell Rises in Kanwa Country.
Czekaj, co? Jeszcze raz? Rises? Hellraisers, czyli Piekielni Podżegacze. Tak. Więc jest to tytuł opowiadający o związkach zawodowych, górniczych, tworzących się właśnie w tamtych rejonach, kontra ci tacy wiecznie nienasyceni magnaci, baronowi kolejowi. Gra oferuje takie bardzo symetryczne podejście, bo początkowo jest zaprojektowana jak na 3 osoby, czyli 2 rywalizujące ze sobą spółki górnicze kontra te związki zawodowe. Czyli osoba, która wciela się w dyrektora firmy górniczej, zajmuje się spekulacją i logistyką wydobywczą, po prostu walcząc na jak największy udział rynku, a gracz reprezentujący ruch robotniczy będzie próbował zdobyć poparcie tych swoich postulatów, czyli tak ujawniając po prostu nadużycia, korporacyjne nieprawości, organizując strajki. On będzie miał za zadanie stworzenie takich kompletu dokumentów pozwalających na utworzenie takiego właśnie, postulatu związku, który pozwoli im się obronić przed tą pazernością górników. Ale jeśli posunie się zbyt daleko, no to korporacje mogą wezwać swoich płatnych zbirów lub nawet w skrajnej sytuacji Gwardię Narodową, bo prawo jest po ich stronie, nie? Więc jest to gra, tak jak mówię, w domyśle zaprojektowana na 3, ale docelowo będzie to od 1 do 3 graczy. I ma być tutaj ten paksowy vibe, to jest ciekawe. Ja obserwując tutaj pierwsze zarysy, kiedy tutaj Wells z Drewem opowiadali o tej grze, bardzo mi się to skojarzyło z Pax Porfirianum. Czyli mamy ten element ekonomiczno-biznesowy, pilnujemy swojego interesu, tam nie ma żadnej mapy, są karty, na których leżą po prostu kostki. Kostki mogą być tymi zbirami, tymi bandziorami, którzy pilnują porządku, no i robotnikami, którzy pracują w kopalni. Elementy też leżą nad kartami i pod kartami. To jest bardzo fajne, bo są karty takie jak na przykład skrzyżowanie tych korytarzy, które symbolizują, tak mi się wydaje, ten aspekt logistyczny. I nad kartą leży kostka K6, która jest tak naprawdę, symbolizuje węgiel. I ta kostka się przesuwa, dalej gdzieś tam do sprzedaży, tak jakby do dystrybucji. A pod kartą leżą kostki, które symbolizują naszych strajkujących tych górników, więc dopóki więcej jest, powiedzmy, kostek na karcie niż pod kartą, no to ta kopalnia jakoś tam działa. Jeśli się przeważy, no to zaczyna się strajk i wtedy już górnik musi dyrektor musi już kombinować, żeby tą kartę uruchomić i może posłać zbirów. Jest taka akcja nękanie i może tak się zdarzyć, że przy tym nękaniu będą ofiary, więc bardzo mocno autorzy weszli w ten tytuł. Kurczę, ja chyba nie wymieniłem autorów. To jest, mówiłem, Matilda Simonson i Luke Evison. Matilda jest może znana szerszej społeczności z tytułu Pax Penning, czyli też ma doświadczenie już z tematyką tych paksów. Tak. O, widzisz, ty kojarzysz, tak? Znaczy, dobre bardzo oceny jakby gra zbiera. I też część osób mówi, że ma taki, ona jest mocno abstrakcyjna, ale że też ma taki vibe trochę paksowy. To Terran Codes. Więc zobaczymy. Pozwolę sobie tutaj zacytować jej kilka zdań o samej grze. A czekaj jeszcze sekundkę. Każda ze stron ma swoje... To jeszcze tylko skomentuję, bo tak sobie właśnie kliknąłem teraz, bo ja w ogóle o tej grze nie słyszałem. Kliknąłem sobie właśnie tych designerów i tak patrzę, to ten Luke Evison wygląda jak Harry Potter i to taki 14-letni dosłownie. W sensie sympatycznie wygląda, ale wygląda naprawdę. No piwa bym mu w życiu nie sprzedał, nawet bezalkoholowego. Na pewno na taki komentarz liczyli nasi słuchacze, którzy zastanawiali się, czy kupić tą grę od Harry'ego Pottera. Nie, no przepraszam, no ale musiałem to z siebie wyrzucić, już ci nie przeszkadzam. Ja mówię o strajkach ludzi, o tym, że są zabijani, ale koleś wygląda jak 14-letni Harry Potter. Dobrze, i o związkach zawodowych. No dobra. W XX wieku. No tak. Dobrze, wracam do tego cytatu. Pani Matyldy. Każda ze stron ma swoje unikalne narzędzia do interakcji i osiągania zwycięstwa. Dziwne, złożone relacje między graczami były dla mnie jako projektanta najbardziej fascynujące. Jeśli chodzi o te lektury, źródła, z których korzystaliśmy w trakcie projektowania, nie są łatwe do polecenia. W dużej mierze opieraliśmy się na źródłach pierwotnych, starych gazetach, raportach górniczych z tamtego okresu, wywiadach, transkrypcji przemówień Matki Jones. To jest jedna z tych właśnie takich jakby założycielek tego ruchu.
oraz audycie przeprowadzonym 2 lata po strajkach, więc widać, że oni głęboko weszli w ten temat, bo to w ogóle była bardzo krwawa, znaczy to było takie preludium takie naprawdę do tego, co się wydarzyło tam później, z tego słyszałem, pod Blair Mountain. To był taki boom, który tak naprawdę zorganizował rozmach, jeśli chodzi o użycie siły porównywalny do tam wojny secesyjnej, że tam naprawdę ileś tam tysięcy ludzi stanęło do walki z tym wojskiem. Bo także ciekawa dla mnie strasznie tematyka, bo tak jak mówię, z jednej strony związki zawodowe muszą robić raban, ale jednocześnie uważać, żeby nie przegiąć za bardzo. Z drugiej strony mamy tych krwopijców, którzy chcą wycyckać ziemię i ludzi do cna, no i rywalizują sami ze sobą. To jest fajne, nie? Że to nie jest tak, że dwie strony przeciwko sobie, tylko jedna firma wygra, jeśli powiedzmy wykupi drugą, albo jeśli na koniec gry okaże się, że jest tak jakby więcej warta niż poprzednia, więc świetnie to się zapowiada. Oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. W tym roku ma ruszyć wspieraczka i pewnie chyba przyszły rok 2026 jest termin realizacji, więc całkiem szybki. Wiesz co, ja mówię, nie słyszałem, także ode mnie. Nie słyszałem o tej grze, ale jakby zgadzam się z wszystkim tym, co powiedziałeś. Powiem dwie rzeczy, takie niepokoje, które mi się pojawiły tutaj, nie? Jeżeli chodzi o ten tytuł. Mówię, ja w ogóle nic o grze nie wiem, nie? Ale mówię, jakby bardzo jakby mile mnie zaskoczyłeś. Jakby masz moją szablę. Czego się boję? Dwie rzeczy. Jedna rzecz, hegemony. Wiesz, ta gra, boże, tego Greka, no już mniejsza o to. Bardzo często spotykałem się z tym komentarzem odnośnie hegemony, że ta gra jest strasznie na szynach, w sensie, że zawsze jak się gra jakąś tam frakcją, to wiesz, to grasz w jeden sposób. Więc mówię, nie mam pojęcia, czy to tak będzie, tak? Jeżeli to właśnie jakby życzę sobie tego, żeby tą grę faktycznie się grało jak Paxa, a nie jak Hegemon. Do tego jakby zmierzam. Natomiast pytanie, w jakim stopniu, chociaż może się będzie dało w jakimś stopniu, nie? No bo jednak wiesz, w Paxie no właśnie, w Paxie jakby nie masz jakiegoś takiego jednego celu, tylko sobie z reguły przeskakujesz pomiędzy celami, prawda? Tak sobie jakby dopasowujesz swój cel w grze, żeby się wpasować w istniejący stan gry, tak? W warunki, tak? Żeby jak najbardziej twój cel gry, twój warunek zwycięstwa pasował do tego, co aktualnie się dzieje na mapie, tak? Tam w twoim tableau, w tableau przeciwnika i tak dalej. Pytanie, jak tutaj będziesz swobodny, tak? Bo ile... No bo jakby kapitaliści zasadniczo chcą jak najwięcej chyba zarobić, tak? Chociaż może jakiś inny będzie cel, może właśnie jakaś władza, no ale podejrzewam, że ten cel będzie jednak bardziej wąski. No tak, chcą, żeby ich firma najlepiej prosperowała, lepiej od poprzednika, ewentualnie zdobyć monopol z tego, co rozumiem. No. Więc tak naprawdę kapitalista musi rywalizować z drugim kapitalistą i z robotnikiem. Ja zastanawiam się właśnie, czy ten robotnik nie będzie w poszkodowanej sytuacji, nie? Bo zawsze w grach na 3 jest taki problem, że 2 na 1, tak. Nie? Że słuchaj, Kaziu, wykończymy tych chłopków, tak, i później się żeby nam tu ładnie sprzątali nasze kopalnie, a później się podzielimy tym zwycięstwem, nie? No i tutaj wchodzi kwestia może negocjacji, też rozmowy. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane, nie? Bo no, oczywiście może tak być, że stłumienie w tym momencie jakichś strajków, bo może być tak, że jedna ze stron będzie wspierała u kolegi. O, strajki masz, no to ja ich może jeszcze wesprę, żeby jeszcze ci tam, wiesz, to by było super. Dosolili. To by było super. Wtedy się robi to już ciekawe. Tak. Ma być rynek kart, wiesz, z umiejkami dla tych właśnie górników i tak dalej. Więc no ciekaw jestem, ogromnie jestem ciekaw, tak. Co z tego wyjdzie. I właśnie drugie moje zastrzeżenie, to właśnie mnie już uprzedziłeś, z Indonezją nie z Indonezją, z Mario mi się skojarzyło, że właśnie tam zawsze tą Austrię, zawsze się przed partią mówi, słuchajcie, nie możecie lecieć na tą Austrię, nie możecie jej tłuc i tak wszyscy lecą, tłuką tą Austrię i ona ma jakieś tam, nie wiem, 13% zwycięstw chyba, czy coś takiego, tak. Znaczy może trochę więcej, ale pewnie u początkujących graczy to jednocyfrowe prawdopodobieństwo wygrania partii. No i tak jak powiedziałeś, nie? Że tutaj
wiesz, jeżeli, no bo ta gra też brzmi bardzo klimatycznie i że wchodzisz w te swoje role, no jakby kapitaliści jak widzą związki zawodowe, no to od razu nóż wyciągają, tak, czy tam sztylet najlepiej. No ale jeśli widzą związki zawodowe u kolegi, u sąsiada, no to, tak, to okej. Tak, to by było fajne, ale też wiesz, żeby ten związkowiec miał możliwość, tak, w jakiś sposób jednak wyjścia z takiego potrzasku, jeżeli by obydwaj kapitaliści, wiesz, full on poszli na niego, nie? I to też byłoby ważne, tak? No ale zobaczymy, nie? Zobaczymy. Znaczy, ale z drugiej strony, no mam wrażenie, że w grach, że World się trochę tym nie przejmuje, w sensie, no to gracze muszą zrozumieć, że balans leży w ich rękach. Może tak być też to rozegrane. Wiesz co, tak jak na przykład, wiesz, no są te koty w Rucie, które są na początku rozsiane po planszy i też zawsze się wszyscy atakowali, rzucali te koty, później się okazało, że tak naprawdę balans był niszczony. No tak jak właśnie Konrad mówił, jak łatwo jest zniszczyć balans w Rucie, nie? I to gracze muszą się nauczyć tym sterować. To też jest fajne i takie realistyczne. No okej, zarżnęliście ich, wybiliście wszystkich tych biednych górników co do jednego, no a wygrałeś ty, bo miałeś $. Satysfakcjonuje cię to zwycięstwo? No okej, jeśli tak, no to tak może wyglądać też ta gra. Wiesz, o czym mówię? Tak. Znaczy, wiesz, no, jeżeli to będzie gra z interakcją, no to na pewno, tak? I jest 3-osobowa, no to zawsze ta polityka wchodzi, będzie miała bardzo duże znaczenie. Natomiast, no widzisz, podałeś przykład Ruta, no to tam koty są zdecydowanie, przynajmniej w podstawce, mocniejsze niż pozostałe rasy, tak? Na początku. I tam musi być w jakimś stopniu utępienie tych kotów, przynajmniej na początku. A Warx na przykład już nie, tak? Już tam nie ma raczej takiej sytuacji, tam ewentualnie jakieś asymetria się tworzy w trakcie gry, prawda? Jak się zdobywa te karty, jak się tam z tymi umiejkami robi. Lore. No i też może być tak, że dwóch się rzuci na jednego i po prostu zmiecie go z powierzchni ziemi, nie? Tak, ale... Gra tego nie zabrania. Okej, nie zabrania, ale zwróć uwagę, że tutaj jakby masz, wiesz, masz napisane, jesteś kapitalistą, nie lubisz związków zawodowych, ty też, patrz, jest tak fajnie składa, że jesteś kapitalistą i też nie lubisz tych związków zawodowych, więc wiesz, od razu jakby celownik ma ten związkowiec trochę, właściwie 2 celowniki ma na plecach. Do tego zmierzam jakby, prawda? No, że tutaj wiesz, że gra tutaj już od razu ustawia te role takie RPGowe w cudzysłowie. Znaczy, niekoniecznie RPGowe, tak, ale jakby tematycznie, ale zobaczymy, nie? To mówię, to są tylko takie głośne obawy. No tak, no to sobie dywagujemy i jeśli już zagramy, to będziemy mieli okazję. Ale mam wrażenie, że tu każdy ma 2 celowniki na głowie, nie? No to by było idealne. To było idealne. I wiesz, ja jeszcze mam taką nadzieję, że no oni mają strasznie dużo ludzi na tym Discordzie, strasznie dużo fanów, więc jakby jestem dobrej myśli, że... Testujących? Tak, że tam to będzie naprawdę dobrze przetestowane. No nie, nawet widzisz, Galatol, nie? Grał kiedyś w tego Arksa i mówił, że jeszcze parę lat temu i mówił, że mu się nie podobało i że ten finalny produkt bardzo mocno się różni od tego, co on ogrywał tych parę lat temu, tak? Czy kilka nawet lat temu, że w bardzo dobrym kierunku to poszło. Względem tego, co ogrywał wcześniej. No ale mówię, ale i tematyka, i pomysł, no na papierze wygląda to świetnie. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. No to, co mnie, że tak powiem, troszkę martwi, no to, że nie jest to gra Werla, tylko on się zajmuje spinaniem tego. Czyli mamy już 3 osoby. Może to wyjść na plus, może to się zupełnie rozjechać. I tutaj właśnie są takie też głównie moje zarzuty do kolejnego tytułu. Tutaj sobie pozwolę przejść, który już kupiłem w przedsprzedaży, bo postanowiłem w tym roku ograniczyć zakup gier, więc kupiłem go jeszcze w grudniu w tamtego roku. Chytrze. A sam Hellraisers, jeśli wesprę, to ono też będzie dopiero w przyszłym roku, więc się nie liczy, nie? Bardzo dobrze. Więc kolejny tytuł to jest Molly House. Ale to coś nie będziesz musiał kupić chyba w końcu, żeby nie było pusto. No. Poczekam, aż wydawcy zaczną nam wysyłać. Żebyśmy nie nagrywali więcej. Słyszałeś o Zenobia Awards? Takim konkursie? Nie. Swego czasu Edward z Heavy Cardboard, tam kilka innych osób też promowało ten konkurs. Jest to taki ciekawy konkurs, który wypłynął z inicjatywy, z tego co pamiętam, czytałem na wątku Kola, że Volko Ruhnke
czyli ten od Labiryntu, i Harold Buchanan, przyszli do niego z pytaniami, czy ma znać ciekawych autorów właśnie z pomysłami na gry osadzone mocno w historycznych wątkach. Tak właśnie narodził się ten pomysł Zenobia Awards. On nawiązuje do tej takiej królowej, dzisiaj powiedzieliśmy, że to jest Syria, która chciała zachować niezależność między tam Imperium Rzymskim a Azją. Ona siedziała tak jakby okrakiem na tych szlakach handlowych i walczyła o zapewnienie tak jakby kontroli na rzecz swojego syna, który tam miał jako dorosły człowiek już odziedziczyć, no ale nie udało się, ale no, jest takim symbolem, powiedzmy, właśnie niezależności i walki. W każdym bądź razie to jest taki właśnie też symbol tego rodzaju gier, które mają cholernie dziwne tematy, nie? Bo jest tak, sam pomysł nagrody wygląda w ten sposób, że przychodzą osoby, które mają grę osadzoną w jakimś kontekście historyczno-kulturowym i dostają opiekuna, czyli takiego już zawodowego autora, który no nie jest dewelopem, ale jest takim aniołem, który tam jakby ten projekt wspiera, próbuje jakoś dobrze naprowadzić, nie? I powstały gry na przykład o czarnoskórych konduktorach w Kanadzie, ofiarach porwań, karteli narkotykowych, czy cała gra o systemie kastowym w Indiach. Tutaj Mateusz mi wspomniał, że nawet nie zauważyłem, jest gra o archeologach, którzy prowadzą badania nad jakimś starożytnym Machu Picchu, nie, miastem, które nie wiadomo tak naprawdę jakie była intencja w ogóle powstania tego miasta, a archeolodzy, każdy tak jakby tworzy swoją tezę i chce nagiąć trochę rzeczywistość do swojej tezy, nie? Czyli taki wyścig naukowców, którzy chcą, żeby to ich historia była w podręcznikach, nie? Też no, temat przedziwny, bardzo fascynujący. No i jednym z takich tytułów był właśnie projekt Joe Kelly, który się nazywał Molly House. On dostał właśnie Cola Wehrle jako takiego opiekuna i ten projekt został gdzieś tam wyróżniony w finałach, nie dostał żadnej tam pierwszej nagrody, ale Kolemu się tak to spodobało, że po jakimś czasie wrócił do tego pomysłu i zaproponował współpracę. I tutaj gdzieś cytując sobie opis, o czym to jest, to już ci czytam. Na początku XVIII wieku Londyn stawał się jednym z największych miast Europy. W kawiarniach odbywały się żywe dyskusje o nowych sposobach życia, a w zacisznych pokojach niektórych lokali powstawała wyjątkowa społeczność. Dzisiaj tą społeczność nazwalibyśmy LGBT, czyli to byli często też mężczyźni homoseksualni, którzy szukali tej opieki w postaci właśnie społeczności, która zapewni im zabawę, i jednocześnie ochronę przed władzami. Czyli mamy trochę taki w grze paradoks, bo chcemy organizować zamknięte imprezy dla tych środowisk queer, ale w ukryciu przed Towarzystwem Reformy Obyczajów, tak to się wtedy nazywało. Więc z jednej strony chcemy, żeby te gry były huczne, przyciągały osoby, które są poza marginesem społeczeństwa, ale nie możemy się im narazić na penetracja, nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście, ale na inwigilację. Sama gra... No, ty powiedziałeś o 14-letnim Harry Potterze. Dobra. Mamy remis. Gra dzieli się na dwa główne teatry. Pierwszy wydaje się nudny jak Talizman, Magia i Miecz, gdzie mamy takie prostokątne po prostu plansze i rzucamy kostką i sobie ruszamy się po prostu z pola na pole i wykonujemy akcję na polu, na którym staniemy. Czyli tam dobieranie kart, zakup w sklepie jakichś przedmiotów, albo wydanie imprezy. I to jest ta druga część, taki core właśnie tej gry, ta impreza, festiwal, który organizujemy. Chcemy, żeby ona była wyjątkowa, żeby się o niej mówiło i żeby przyniosła nam jak najwięcej radości, bo w grze wszyscy jesteśmy tymi Molly, no i wygrywamy, jeśli ta społeczność osiągnie pewien poziom radości. A przegrywamy, kiedy 4 domy, bo są 4 domy, 4 kolory, kiedy zostaną zamknięte, czyli zostaną najechane, przejrzane, że tak powiem, i zamknięte, nie? Więc cała mechanika opiera się tej imprezy na 4-kolorowej talii 52 kart, czyli takiej jak znamy, wiesz, ze standardowej tych, i zabawie w zbieranie układów. Tutaj jest to taki ukłon w kierunku do gier, które były jeszcze przed pokerem, tam Brak czy Poke, tak to się nazywały te gry zanim, ale chodzi o to, żeby stworzyć razem, gracze podczas tej imprezy wykładają pojedyncze karty i tworzą ten układ, który zdobędzie jak największą radość.
Ja bardzo lubię gry z elementami pokera, tak jak tutaj wspomniane ostatnio, nie wiem, Doomtown. Pamiętasz ten Tick-Taker, który graliśmy? Cały czas zapominam nazwę, z układaniem tych pokerowych. Graliśmy ale to mnie ważne, jest w każdym, ale to jakiś tam wariant, w każdym bądź razie tak, bardzo, bardzo to lubię, więc i podoba mi się tutaj zamysł tej gry, bo współpracujemy przy tworzeniu takiego układu jako Moli, wygrywamy razem, jeśli poziom przyjemności zostanie osiągnięty, ale to nie jest tak do końca, bo widzisz, ale to zaraz w szczegółach powiem. Bardzo mi się podoba jeszcze dopasowanie mechaniki do fabuły. I tu genialnie widać, jak spinają się te elementy tej zabawy z tymi kartami. Talia kart to kolory domów. Nasza reputacja w każdym z domów i poziom radości to jest wyznacznik tak jakby naszej popularności. Ale na kartach pojawiają się też znane osobistości ze świata Moli, które mogą nam pomagać, czy zwiększać tą przyjemność tych imprez. Ale właśnie, tutaj dochodzimy do tego ale. W talii pojawiają się również szpiedzy towarzystwa. Albo constable, czyli takie wielkie zbiry, albo takie małe, przekupne mędy po prostu, które wyskakują z tej talii, bo my za każdym razem, jak organizujemy imprezę, dociągamy jedną kartę z talii takiej, wiesz, ogólnej i to symbolizuje, że ktoś się pojawia nowy, nie? I może wyskoczyć nam constable albo menda. Jak wypadnie taki zwykły tam mędziak, to jesteśmy w stanie go wciągnąć do naszego układu, czyli powiedzmy fabularnie spić, roztańczyć, zabawić i on razem z nami tworzy tą imprezę. Ale jeśli pojawi się constable, no to chcemy nagle wyciszyć maksymalnie tą imprezę. Dostaniemy minusowe punkty, ale nie chcemy dopuścić, żeby ani constable, ani ten łotr nie trafili do talii plotek. Bo jeśli dotrafiają do talii plotek, to oni wtedy tak jakby zaczynają szperać, głębiej zaczynają drążyć temat i wtedy zaczynają się pojawiać dowody na nasze domy, nie? Więc chcemy schodzić z tych kart łotrów, jeśli nawet ich mamy na ręce, ograniczać tą imprezę, ale żeby tylko nie trafiły do tych plotek. I co jest ciekawe, na koniec każdego tygodnia, czyli tydzień się kończy, kiedy przemielimy tą talię 52 kart, przychodzi do nas przedstawiciel Towarzystwa Reformy Obyczajów i składa nam propozycję. Czy chcesz z nami współpracować? Mechanicznie wygląda to w ten sposób, że mamy 4 zakryte żetony. 3 z nich to jest lojalność, 1 z nich to jest zdrada. I możemy te żetony zakryte kładziemy na któryś z domów. Pozostali gracze nie wiedzą, czy położył żeton lojalny, żeby na koniec dostać jeszcze więcej punktów, czy żeton zdrady. I to, co mi się tutaj podoba, to podejście do motywu zdrajcy, bo zazwyczaj jest tak, że no tak jak w Battlestar Galactica, jesteś zdrajcą, dobra, no to musimy uważać. Tutaj tak naprawdę zdrada jest trochę wkalkulowana w opłacalność. To znaczy, że jeśli wystawimy jakiś dom w sekrecie, położymy ten dom, wystawimy po prostu ten nasz znacznik zdrady, położymy powiedzmy do domu czerwonego i doprowadzimy na koniec gry, że ten dom czerwony zostanie zinwigilowany, to nam się skasują wszystkie nasze karty oskarżeń, które zdobyliśmy w trakcie gry. Czyli trochę chcemy szafować tą współpracą na rzecz naszych ziomków z Moli, a trochę chcemy się wymigać i dać coś tym złym, nie? No, tutaj tak opowiadam o tym w takich humorystycznych może akcentach, ale no na koniec gry, no jeśli komuś nie pójdzie, to jest szubienica po prostu, no. Są wieszani, przegrani, nie? Więc to też pokazuje, że to nie były żarty, nie? Więc no podoba mi się cały ten pokerowy sznyt, podoba mi się to lawirowanie właśnie między tym, co mi się teraz opłaca tak naprawdę, w co chcę grać, nie? Jeśli zostaniemy zdemaskowani, jeśli ktoś pójdzie, nas zdemaskuje, ten tutaj nas chciał sprzedać, no to nie jest tak, że ja jestem już do końca gry z zdrajcą, tylko nie mogę w tym domu, który chciałem sprzedać, organizować imprez, nie? Ale w innych domach mogę. I co ciekawe, to nie jest kooperacja. Nawet jeśli gramy, powiedzmy, samymi Moli, nie chcemy nikogo zdradzać, to i tak wygra jedna osoba. I to mi się bardzo podoba. Więc też chcemy troszkę te kłody podkładać, bo
po tyłku dostają osoby, które mają największą reputację w danym kolorze. Powiedzmy, no robię huczne imprezy w Czerwonym Domu, no ale jak się trafi już jakiś łotr czy konstabl w tej karcie plotek, no to wtedy akty oskarżenia padają na osobę, która ma najwyższą reputację, więc oprócz tych zdrajców my ze sobą też realizujemy. Może być tak, że wszyscy będziemy zdrajcami, może być tak, że wszyscy będziemy moli. No, wygląda to mega, mega ciekawie, ale pytanie, jak to tak naprawdę zaiskrzy między graczami, nie? Mhm. Czy to zagryzie? Jeśli chodzi o moje czerwone flagi, długi czas projektowania. Normalnie to nie jest nic złego, ale no ta gra była w jakimś stopniu gotowa w 2020, kiedy autor przyszedł z tym projektem do Zenobia Awards, a do 2024 ona się zmieniała straszliwie. Well powiadał, że ona przechodziła fazy od lekkiej karcianki po lacerdowe euro. I po przeczytaniu instrukcji, gdzieś tam obejrzeniu tych fragmentów z rozgrywek, mam wrażenie, że jest to odczuwalne, że mimo tej pięknie skrojonej mechaniki pod fabułę jest trochę takich ciężarków. Zastanawiam się, czy to nie było na takiej zasadzie, że oni w końcu po tych latach już pracy nad tą grą w końcu powiedzieli: dobra, już niech idzie jak idzie. Ta gra zupełnie inaczej wyglądała jeszcze rok temu. Zupełnie był inny pomysł. Był jakieś żetony Guilty, był kościół, w którym można było się, że tak powiem, wyspowiadać. Była plansza, która przypominała bardziej Arkham Horror. Teraz jest to prosta, banalna plansza na prostokącie. Karty można zamieniać na kosteczki. Jak zabraknie kart, no to wtedy dociągasz żetony, które ci mówią, że w następnym tygodniu dobierzesz sobie więcej kart. To tak... I sama ta podział na te fazy taką, no wydaje się infantylną łażenia po tych polach i tutaj mamy takie nagle ciężkie decyzje, wiesz, w trakcie tej imprezy, nie? Bo to z boku trochę, znaczy ja tylko na zdjęcia patrzę, ale to tak trochę wygląda jak Monopoly, nie? I to takie... graficznie bardzo surowe, czy ubogie, ale... Czy ona graficznie wygląda, znaczy jest zrobiona pięknie, ale to zaraz, no. Ale z drugiej strony, no to kurde, to znasz jakieś gry poza Monopoly, która wykorzystuje tę mechanikę? Bo w sumie ona, ja bym powiedział, że może właśnie jest taka dosyć świeża. Znaczy to jest bardziej jak magia i miecz, że rzucasz kostką, idziesz w lewo albo w prawo i tyle, nie? Dobra. Nie przechodzisz linii mety i tym podobne. No absurdalna jest po prostu ściereczka na planszy. Czyli masz po prostu planszę, a na środek jeszcze dokładasz ściereczkę, po prostu nie wiem, skórzaną, nieskórzaną ściereczkę, żeby oddać ten klimat tego stołu, w którym grano w karty, nie? Dobra. No praktycznie to tłumaczone jest, że no łatwiej te karty zbierać z takiej ściereczki, no ale mi się wydaje, że jest to taki typowo czysto marketingowy zabieg, bo tak naprawdę mam wrażenie, że tę grę można by zrobić w malutkim pudełeczku, nawet bez planszy, tylko z kilkoma kartami i tyle. Ale no jest wydana w takim pudełku jak Pax Pamirs, też on tam w Pax Pamirs jest ten kocyk, a tutaj mamy ściereczkę, więc no okej, to są jakieś tam wybory marketingowe, jak dla mnie. Mogę ja teraz się wciąć, czy jeszcze chciałeś? Tak, mów. Znaczy, dwie rzeczy, nie? Pierwsza, to chciałem zapytać, tak trochę osobiście, bo znaczy dobra, ja nie chcę z ciebie robić tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej konserwy, ale pamiętam, że na przykład na Netflixie ciebie denerwowało i nie tylko ciebie, żeby nie było, że to już naprawdę się pół świata z tego śmieje, z tego odhaczania tych woke'owych list czy coś tam, że zawsze musi być Azjata, zawsze musi być transgender w każdym serialu. Nieważne, czy to ma sens, nieważne, niech ta postać się pojawi na sekundę, zaraz zginie albo nie zginie i tak dalej, ale że trzeba to wszystko odhaczać. I pamiętam, że ciebie to irytowało dosyć mocno, a tutaj taki jest, no bardzo bym powiedział, odważny temat. Odważny temat. No właśnie, i chciałem ciebie zapytać tak osobiście nawet, co się stało, że cię to nie tylko nie zniechęciło, nie odrzuciło, ale wręcz tutaj wrzucasz to do... Zaciekawiło. Tak. Oszukali mnie, kurde. No. Wiesz co, myślę, że kontekst historyczny mi się spodobał. Że ich wieszają na końcu, tak? Jest to taki... Teraz ja myślę. Ale wieszają też tych zdrajców. To też jest ciekawe, że jeśli ci się noga podwinęła jako tego, to też lecisz.
Wiesz co, nie wiem dlaczego. Ja chyba lubię ogólnie Anglię, ten okres właśnie takiej sztucznej poprawności, nie? Takiego fałszu, że jesteśmy fajni i tak dalej i tutaj pokazany jest temat. Znaczy, powiem ci, że temat mnie nie chwycił tak bardzo jak pomysł na tego zdrajcę. Okej. Jeśli by to było, powiedzmy, w innej tematyce, no to okej, też byłoby fajnie. Tutaj bardziej mnie interesuje właśnie, ja lubię strasznie gry z motywem zdrajcy, wiem, że jest to trudno zaimplementować, a tu jest zupełnie coś innego i to było tak dla mnie najważniejszym wyznacznikiem. No oprócz tego szata graficzna, którą tam stworzyła pani Ford, no jest genialna. Każda karta jest inna, to jest ilustracja, jest każda inna, jest cytat na każdej karcie, więc jeśli chodzi o tą szatę graficzną, to jest to po prostu przepięknie wykonane. Temat jest taki, ciekaw jestem, czy Galacta nie ogłosi tego już w lutym, bo Cole coś tam powiedział, że wyjątkowo, jeśli chodzi o ten projekt, już współpracuje z partnerami nad lokalizacją, więc być może Galacta to wyda i tylko nazwą to, nie wiem, inaczej przetematowią, żeby się to u nas sprzedało. Nie, śmieję się. Ale myślę, że jest spora szansa na polskie wydanie, bo Galacta chyba tam chwyta wszystko od World Geek, więc może i w tym roku ogłoszą to. Zobaczymy. Kto wie. Dobra, a druga rzecz, kochany, znaczy tak, to co powiedziałeś o tym przerabianiu tej gry, no to dla mnie to już jest duża czerwona flaga, powiem szczerze. Znaczy, chciałbym być bardzo mile zaskoczony i się bardzo mocno pomylić, ale dla mnie to śmierdzi bardzo mocno. Ale dobra, nie, do sprawdzenia. W sensie, no obawiam się, że to może być niewypał po prostu, o tak powiem, nie? Mechanicznie. W sensie, że to może być... Może być ten... Może być, że nie chwyci, no. Ja sam widzę, że Cole Wehrle tak z inną pasją opowiada o swoich grach, niż on tutaj tłumaczył, że no to nie jest jego produkt, więc nie może zdradzać pewnych rzeczy i tak dalej. Ale dla mnie nie wiem, jest spore ryzyko, że po prostu oni w końcu mieli już dość po tylu latach. Szczególnie, że tam pamiętam, że jak już była kwestia końcowa, to on mówi, no to teraz kilka miesięcy develop i jedziemy, nie? A rok temu gra wyglądała jeszcze zupełnie inaczej. No, może być kiepsko. No ale zobaczymy. Sprawdzę to na sobie, żebyście wy nie musieli, jak to mówi Gambit. A jeszcze taka jedna rzecz, że no dobra, już tutaj nie będę szafował jakby nazwiskami, ale znam jedną osobę od nas z Discorda, która bardzo była napalona na tą grę. Bardzo mocno jakby, wiesz, właśnie też pod względem historycznym i takim wręcz RPG-owym nawet trochę i bardzo mocno się zawiodła tą grą. Po zagraniu? Tak. Na tabletopie? Tak, więc ja bym tutaj, jeżeli zamówiłeś grę, to może skanceluj i najpierw zagraj, nie? Może najpierw, bo myślę, że znaleźć chętnych do tego, żeby to odpalić i zagrać sobie partyjkę i zobaczyć, czy to faktycznie... Nie, wiesz co, to nagramy odcinek, że gra jest zajebista i wystawi w tym na Allegro, a później nagramy... Czyli standardowo. Standardowy modus operandi. Wiesz co, znaczy tylko ja oczekuję właśnie, że ta gra, jeśli okaże się dobra, to tylko wyłącznie na żywo nad stołem. Tak traktuję tę grę, nie? Że te śmieszki, docinki, komentarze, to będzie stanowiło trzon gry, nie? Na tabletopie ja tego na pewno nie poczuję, więc tylko bym sobie obrzydził, więc podjąć to ryzyko, spróbować. Fair deal, bo faktycznie jednak inaczej się gra w grę ze zdrajcą, jak widzisz te spocone pachy, a inaczej jak tam ktoś, a to go rozłączy na internecie, a to coś tam, tak. A to słychać płacz dziecka, a to tak naprawdę on. Jakieś załamanie nerwowe przychodził. Także okej. Dobra, no to okej. To kupuję to w takim razie. No dobrze, ja już ten monolog prowadzę spory czas, to powiedz, na co ty czekasz. Ja będę tutaj jechał przewałem i to... Automatyczny. Przewałem, będę jechał i to przewałem potrójnym, bo po pierwsze to będzie gra, która prawie właściwie to na 100%, można powiedzieć, że nie zostanie wydana w tym roku. Po drugie, to jest gra, która jest już dostępna tak naprawdę, tylko że no powiedzmy w wersji print and play, albo tam ewentualnie też można sobie zagrać na internetach.
w prototyp tego. Czy jest na literkę B? Jeszcze raz? Jest na literkę B? B? By, jak Barbara. Kupujesz spółgłoskę by. Kupuję spółgłoskę by i się rozłączam. Nie, będzie gorzej. Okej, no to dobrze. Będzie gorzej, bo trzecia część przywału to jest to, że to jest znowu kodeks. Do tego szybciutko tylko powiem. Kodeks, który się nazywa Fog of War, czyli ta nowa iteracja kodeksu, ona jest dostępna jak się na... Boże kochany. Patronite? Nie Patronite. Patreon, tak? Ten amerykański Patreon, do Sirlina się zapiszesz, to masz dostęp wtedy do wersji print and play, ewentualnie tam po internetach można pograć. I słuchaj, i tak, dwa słowa. Kodeks, czyli implementacja tam RTS-a na planszy, na kartach, gra pojedynkowa, 2 do 4 graczy. I teraz tak, pojawiła się tam, ja sobie na początku przejrzałem instrukcję tylko do gry, i tam kilka nowości, znaczy jakby zakres zmiany jest według mnie bardzo duży, w sensie nie ma praktycznie jednej zasady, która by była taka sama jak w oryginalnym kodeksie. Wszędzie są zmiany są w kartach. Taką największą zmianą to jest to, że pojawia się taki neutralny deck jeszcze, czyli jak my gramy ze sobą, tak, ty grasz jedną frakcję, a drugą, nie wiem, odpowiednik tam StarCrafta, na przykład fioletowi protosi kontra nie wiem, z Warcrafta trójki, tak, na przykład Boże, New Marley się nazwali, Undead, tak, New Marley, czyli czarni, gramy przeciwko sobie, to teraz jeszcze pojawia się taki neutralny deck, to się nazywa Mercenary deck, czyli Boże kochany, ci co za pieniądze. Najemnicy, o dziękuję. Deck najemników i tam co rundę z tego decku każdy z nas dociąga jedną kartę, nie? Więc tak, z jednej strony to jest największa zmiana, tak? Znaczy tam mówię, tych zmian jest dużo, ale to jest taka naprawdę duża nowość. Z jednej strony to jest fajne, ciekawe. Ja jak to usłyszałem, to wiesz, to znowu mi się zapalił od razu, przypomniało mi się czas Warcrafta trójki i tam też, nie wiem, czy pamiętasz, można było chodzić po planszy i tam takie sklepiki jakby były i można było kupować różne jakieś te potiony, można było jakieś upgrade'y, jednostki można było kupić i tak dalej. I tutaj to wygląda podobnie. Natomiast na przykład z Konradem żeśmy sobie dyskutowali i on był, mimo niezagrania partii, tak, on był mocno sceptyczny wobec tego, delikatnie rzecz biorąc. On powiedział, że tak, że będzie po pierwsze losowość, no bo jakby dociągamy z tego decku w ciemno, prawda? Jeden wylosuje coś, co mu mega pasuje, drugi wylosuje gówno, tak. Druga rzecz, deki się też powiększą przez to, bo kodeks, jakby ten oryginalny, tam jest naprawdę bardzo mała losowość. W sensie tam zaczynasz grę z 10 kartami w deku, a kończysz w idealnym scenariuszu z około 15-16, gdzie co rundę, no powiedzmy średnio 5 kart wymieniasz, nie? Czyli wiesz, w ciągu 3 rund przechodzisz przez cały deck, już ten taki rozbudowany. Teraz te deki będą tam ponad 20 kart tak naprawdę zawierały. Później można, jak tam się dojdzie do 10 workerów, można odchudzać te deki, ale to był taki zarzut, że losowość wzrośnie. A ja mam pytanie, czy myślisz, że ta mechanika została wprowadzona w swego rodzaju jako catch-up mechanizm? Bardzo dobre pytanie. I wiesz co, odpowiedź Sirlina jest dwojaka, że z jednej strony ona pomoże graczom nowym. Ratuje dupę. Aha, znaczy nowym graczom, tak, wejść. A z drugiej strony też ci lepsi gracze będą mieli kolejną jakby warstwę decyzyjną w trakcie gry, bo wiesz, bo będą decydowali na przykład, czy te karty tych neutralnych najemników, bo ich się można pozbyć, prawda? Możesz ich jako workerów wrzucić, możesz ich później jak odchudzasz deck wyrzucać z decku. W ogóle, czy chcesz ich wrzucać na planszę, tak? Bo tam nigdy nie zagrasz wszystkich kart w rundzie, więc jakby wiesz, wycenianie tego, nie? Czy ja chcę, żeby ta karta mi została w decku, czy ja chcę ją w ogóle zagrać, tak? Opłacić jej koszt, czy ona mi się przyda, powiedz czy nie? Czy rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, czyli ten dodatkowy deck to jest tak jakby rozszerzenie tej wąskiej drogi, która tutaj była w tej grze, no bo w tej grze grało się na ostrzu noża wszystko. Bardzo ciasno, bardzo tak, jak to powiedzieć, bardzo... Znaczy to jest dobre słowo, że bardzo ciasno, bo pieniędzy było strasznie mało, kart było strasznie mało. Ale chodzi mi właśnie o wagę decyzji, że każda decyzja miała, no potrafiła, wiesz, wykoleić ci partię, nie? Rozwalić ci partię. Czy ten deck pozwala to właśnie tak jakby rozszerzyć, że sobie trochę swobodniej gramy?
Znaczy tak, na pewno... Bo dużo zarzutów było do tego, że gra jest za ciężka, że w sensie, że właśnie, że te decyzje są zbyt ciężkie i zbyt deterministyczne, tak jakby. Oj, dobre pytanie. No, w jakim stopniu wydaje się, że tą losowość zwiększył, nie? Jakby losowość z reguły sprzyja wyrównywaniu szans, tak, pomiędzy graczem bardziej doświadczonym a mniej doświadczonym. Na pewno zwiększa też regrywalność. To też nie ulega wątpliwości. Znaczy, nie, żeby no tak. oryginalnej grze brakowało regrywalności, bo to nie, ale to jeszcze bardziej ci modyfikuje każdą rozgrywkę, nie? Bo jednak teoretycznie możesz w kodeks siąść i za każdym razem zagrać przynajmniej swoją grę, zagrać mniej więcej tak samo, tak? Te same jednostki stechować, te same zagrać na stół, tam będą pewne różnice, nie? Bo jest jednak ten losowy dociąg nawet tych 10-15 kart, ale mniej więcej grać podobną strategię, a teraz jakby wiesz, za każdym razem będziesz miał jakieś inne jednostki, inne czary i tak dalej, będą ci dochodzić na rękę i będziesz miał to decyzję. No zawsze możesz je olać, tak? Po prostu i grać dalej. Może dla zaawansowanych graczy to być po prostu większe wyzwanie. Jeszcze mając to też prawda. To może być to też ciekawsze. Prawda. To też prawda. No, ale mówię, to były takie zarzuty na sucho. No ja nie komentowałem, bo mówię, obydwaj żeśmy z Konradem w dupie byli, gówno widzieliśmy, nie zagraliśmy partii, więc wiesz, można sobie tam gdybać, tak na papierze. Rozumiem, że to nie jest opcjonalne, to nie jest moduł. Nie, tylko to po jest... prostu tak będzie wyglądała ta gra już. Tak. Tak wygląda ta gra. Ale udało mi się zagrać 3 partie bodajże w ten nowy kodeks i powiem ci, pierwsze wrażenia są jednak takie, że muszę oddać rację Konradowi. Tylko znowu, nie? To jest takie pytanie, czy ja po prostu, wiesz, nie przychodzę jeszcze z tymi mapami mentalnymi, tak? Starymi mapami mentalnymi jeszcze ze starego trochę kodeksu. Jak przesiadka ze zwykłego food chaina na food chaina z ketchupem. Tak, że wiesz, że ja się martwię, żeby obniżać cenę, a ty w tym czasie zarabiasz po $500 na rundę po prostu robiąc gigantyczne sprzedaże. No, na tej troszeczkę zasadzie, więc muszę pograć więcej jeszcze z doświadczonymi graczami, którzy, wiesz, skopią mi w efektowny sposób skopią 4 litery. Gra się inaczej. Na pewno gra się inaczej, jest inny feeling, inny vibe. I powiem ci, no jestem zaintrygowany. Ja jestem zaintrygowany. Na razie mi się oryginalny kodeks bardziej podoba, ale znowu, no mówię, może dlatego, że wiesz, że przychodzę i oczekuję starej piosenki Maryli Rodowicz, a ona już, wiesz, zaczyna rapować i trapy nagrywać. A ona śpiewa z Dodą. No. Tak. Więc może po prostu ja muszę jakby nadążyć za tym, co się dzieje. I wiesz, i no też nie oszukujmy się, jakby to miał być stary kodeks, no to nie ma sensu się wygłupiać, tylko po prostu zrobić reprint, nie? Tam nic praktycznie, no, może jakieś, wiesz, kosmetyczne, dosłownie malutkie zmiany wprowadzić, a jednak gość chce coś nowego stworzyć, nową jakość, więc to bez sensu też, żeby to była po prostu kopia starej gry, tak? Tylko no faktycznie idzie do przodu, nie? Według mnie idzie dosyć mocno. On nie chce tego nazwać kodeks 2 w ogóle, bo twierdzi, że zakres zmian nie jest wystarczający. Tego kompletnie nie rozumiem, bo tam naprawdę nie ma jednej rzeczy, która by nie uległa zmianie. Mało tego, jeszcze rzecz, która ja w trzeciej partii się dopiero zorientowałem, gość mi zwrócił na to uwagę, jak to usłyszałem, to zaplułem monitor i wiesz, ja aż kurwica, szczerze powiedziawszy, mnie walnęła, bo na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, jak były jednostki latające w oryginalnym kodeksie, to one były bardzo mocne, nie? Bo jak nie miałeś anti-aira, no to one przelatywały obrony, atakowały, nie otrzymując żadnych obrażeń i tak dalej, nie? Naprawdę musiałeś na to zareagować w jakiś sposób. One z reguły były fragile, one z reguły miały mało życia, więc łatwo je było się ich pozbyć, ale musiałeś być przygotowany na te jednostki latające. A teraz jednostki latające działają w ten sposób, że one przylecą nad tym patrol zonem, nad tą twoją, powiedzmy, nazwijmy to murami obronnymi, one zaatakują, ale już każda jednostka im oddaje. Obczajesz, czy one działają trochę jak nie jak jednostki na przykład latające w StarCrafcie, tylko bardziej jak jednostki na przykład latające w Heroesach trójce. Pamiętasz, tam one przylatywały, podlatywały do jednostki, smoki, zionęły ogniem. Dostawały w pierdziel i odlatywały. Tak, ale też dostawały w pierdziel od jednostki, które atakują, nie? Więc jak ja to usłyszałem, to też mało nie spadłem z krzesła. No ale okej, nie? No zobaczymy. Mówię, ja jestem na razie po 3 partiach, więc jestem bardzo mocno zmieszany, mam uczucie, nie? Natomiast no jestem ciekaw, na pewno jest tam dużo kombinowania, tak? Jest mnóstwo gry, także to w dalszym ciągu i zobaczymy.
Zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. Natomiast gra, no, ja nie wiem, czy ona w ogóle kiedykolwiek, wiesz, ujrzy światło, zostanie wydana, bo Sirni chyba od strony takiej biznesowej, jakby wydawniczej, on niestety, nie mówię, że to jest tylko jego wina, ale po prostu ma problemy, no i tyle. Ale na pewno to też w jakimś stopniu wina leży po jego stronie. No, rozumiem. No dobrze, to teraz ja jeszcze pozostając w temacie karcianek, tutaj też od Mateusza informacja, bo ja się aż tak Netrunnerem nie interesuję. Jeśli chciałeś wejść w Netrunnera i nie wiedziałeś, kiedy to zrobić, to kwiecień 2025 jest najlepszym momentem na to, bo nie wiem, czy słyszałeś, że Null Signal Games chce się pozbyć zerwać tak jakby z kartami FFG i wypuścić zupełnie tak jakby, no właśnie nie wiem do końca, czy to jest nowy core set, bo to mówię o Elevation. To chyba rozszerzenie, rozszerzenie będzie. To jakby kolejny rozszerzenie. Czy alternatywny też core set? No ale jednocześnie chyba, no właśnie, bo chyba mają po prostu wypuścić na nowo core set bez już kart, które były z FFG. Chcą od początku stworzyć, więc myślę, że to będzie taki moment troszkę resetu, gdzie nowej osobie będzie łatwiej wejść, bo teraz, kiedy wchodzi na stronę, widzi ten zestaw dodatków, to może się pogubić, a tutaj będzie właśnie na nowo tak jakby budowana scena z tych kart zupełnie nowych, więc to jest taka ciekawa informacja. Elevation dodatek właśnie 25 kwietnia ma mieć premierę. Tak. Przy czym też powiedzmy sobie, no bo w Netrunnerze akurat oni to świetnie robią, że oni mają kilka formatów grania, nie? Czyli jak ktoś chce grać na tym mniejszym, w ogóle minimalnym zestawie kart, tak, są to jakieś gatewaye, to jest bardzo mała ilość kart, nie? To raczej tylko dla, naprawdę, jak jesteś początkującym i dopiero zaczynasz gdzieś tam swoją przygodę no bo tam są duże ograniczenia, tak, ze względu na pulę kart. Jest startup i tam jest już kilka setów i to jest taki dla mnie go-to format, tak, dla mnie jako dla osoby, która no nie ma czasu jakby teraz siedzieć, budować strasznie dużo tych decków, grać też nie wiadomo jak dużo, a już można się naprawdę fajnie pobawić i różnorodnie. No a dla rzeźników już, którzy są all in, zakochani i mają na to możliwość, mają czas, to jest standard, albo jeszcze są inne tam formaty, ale tam powiedzmy taki najbardziej popularny turniejowy to jest ten standard, gdzie, no tak jak powiedziałeś, nie? Część kart jest już tych nowych od Null Signal Game, a jeszcze parę setów było starych FFG, które są no po prostu ciężko dostępne, przy czym są strony do proksowania i jakby nie słyszałem o jakimś turnieju, który by nie pozwalał na granie proksowanymi kartami. Nie? To chyba się w ogóle nie zdarza, takie rzeczy. Także też dla chcącego, jak ktoś się wkręci, to wszystko jest do zrobienia. Ale zgadzam się, że się odcina już zupełnie od tego FFG, więc jakby wszystko będzie dostępne po prostu u nich w sklepie na stronie, ewentualnie też dają zawsze darmowe te pliki print and play, więc każdy może sobie druknąć dosłownie u siebie w domu i grać turniejowo. Dobrze, to ja teraz przejdę do ostatniej gry, której raczej nie kupię, ale chciałbym o niej wspomnieć, bo jest to produkt, nasza krajowa produkcja, Lew Sołowiej, znany z tytułu, którym zajmują się Falangsi, czyli Bretwalda. No i on w międzyczasie wydaje kolejny tytuł, który nazywa się Principes, czyli czas, kiedy w Polsce miało miejsce rozbicie dzielnicowe. No i jesteśmy tymi książętami, którzy walczą o dominację nad tym naszym rozbitym, pięknym krajem. Ściągamy podatki, tam współpracujemy z kościołem, ścieramy się ze sobą w bitwach, no i szykujemy się też na odwiedziny sąsiadów. I no gra ma troszkę taki mechanizm jak gra o tron, czyli kładziemy zakryty rozkaz. Jeszcze raz, jak się nazywa gra? Principes. To jest ten tytuł taki szlachecki właśnie. Principes, tak? A, dobra, już widzę, okej. Tak. Mamy to. Więc masz taki mechanizm jak w grze o tron, czyli kładziesz zakryty żeton, no i później odsłaniamy, tylko że nie na 3-4, tylko po kolei tam rozpatrujemy, odsłaniamy. No, koleś robi niesamowitą robotę, jeśli chodzi o projekt, bo no, sam składa, sam projektuje, ten element graficzny też wszystko jest w swoich rękach trzyma. Więc i tempo ma niesamowite, bo on chce zbiórkę już w tym roku rozpocząć i w tym roku, jeszcze pod koniec tego roku albo na początku przyszłego dostarczyć produkt. Więc widać tą pasję i olbrzymie moce przerobowe.
Tylko jeśli od razu chciałbym powiedzieć, dlaczego gra nie jest w moim typie, to też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako krytyka gry, bo też w nią nie gram, tylko przeczytałem instrukcję, ale mniej więcej pokazanie, czym różnią się gry na przykładzie właśnie Principies, bo jeśli na przykład zestawimy ze sobą, tutaj dam dla przykładu Sekigaharę i takiego Eclipse'a, to w takiej Sekigaharze elementów mamy bloczki i karty. I to w zasadzie tyle. A w Eclipsie no to mamy cały ten rozwój drzewko technologiczne plus tory, które nam determinują, jak możemy się szybko rozwijać, nie? Więc w Sekigaharze bardziej potrzebne jest wyczucie, odczytanie sytuacji na planszy, wyciągnięcie z niej wniosków i podjęcie pewnych działań typowo takich stricte strategicznych albo taktycznych, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, a tutaj w Eclipsie budujemy sobie tą naszą przewagę poprzez te małe elementy, z których tak jakby budujemy nasz domek, trochę jak te świnki, jest bajki o wilkach, gdzie każda świnka budowała z czego innego, nie? Więc my mamy tutaj taki zestaw narzędzi, a tam takich. Do czego zmierzam? Że tych elementów w Principies jest strasznie dużo, bo mamy 3 tory, tak jak co prawda jak w Grze o Tron, tylko że w Grze o Tron tak naprawdę jeden tor odpowiadał temu, że rozstrzygasz remisy, drugi, że wygrywasz tam bitwy, trzeci, że możesz więcej tych kart specjalnych używać i jednocześnie możesz tam zmienić rozkaz jak odsłonięty. Tutaj każdy tor to jest tak naprawdę budowa naszej pozycji na mapie, czyli mamy, już sobie spojrzę, tor kleru, czyli ta nasza współpraca z klerem, jak stawiamy tam pewnie katedry i tak dalej, to nam rośnie. Mamy tor rozwoju, czyli to, jak bardzo się rozwijamy, czyli widzisz tutaj tą różnicę, że to nie jest gra taka stricte naparzanka, tylko tu jest ten element bardzo taki ekonomiczny zaimplementowany. Czyli pokazany jest ten nie tylko bicie się o te dzielnice, ale właśnie rozwój i o to pewnie autorowi chodziło. 3x, 4x, coś takiego. No, taki zaawansowany symulator, więc mamy akcję tą budowy, mamy akcję polityki, tylko że na przykład mamy chyba 6 rodzajów kart, czyli tor jeszcze ludu jest, w zależności od podatków, o tym wspomniałem. Czyli mamy karty książąt, karty dziejów, karty bitwy, karty dworu, karty sąsiadów. Bitwa wygląda w ten sposób, na przykład ja strasznie lubię bitwy w stylu, nie wiem, langowym, tak jak Ankh i Gra o Tron. Wszyscy mamy zestaw tych samych kart. Ja wiem, co masz na ręce, widzę, jakie są opcje teraz, widzę, jakie ciebie czekają bitwy, domyślam się, co zagrasz. On wie, że ja wiem, więc muszę blefować, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Tutaj to jest tak, obliczamy żetony tart, później zagrywamy karty, które nazywają się karty przed bitwą. Później rzucamy kostkami, podliczamy straty i znowu zagrywamy karty bitwy po podliczeniu strat i rozstrzygamy bitwę. I wszystkie z tych kart, które zagramy, są losowe, bo to nie jest zestaw stałych kart, tylko po prostu karty, które sobie dociągaliśmy z talii bitwy, nie? Więc to jest zupełnie inny rodzaj walki, inny rodzaj gry, którego ja gdzieś tam powiedzmy szukam w naszych rozgrywkach, tak jak w Sekigaharze, nie? Mamy karty z symbolami, które po prostu oznaczają nasze klany, tyle. I każdą taką kartę zdrady to po prostu ważymy jak złoto, nie? Czy to już jest czas, czy go a tutaj mamy, no, wydaje się, bardzo dużą losowość, co daje też duże pole do zabawy, nie? To więc myślę, że będzie to większa gratka dla fanów euro niż miłośników stricte takich nawalanek, nie? Ale to oczywiście są jakieś tam przemyślenia po przeczytaniu instrukcji. Projektowi kibicuję, bo widać olbrzymi wkład, olbrzymią wiedzę w ogóle autora na temat tego okresu. Też myślę, że uda mi się go zaprosić tutaj do rozmowy na temat tej gry, to być może mnie wyjaśni, jak to mówi młodzież. A być może, wiesz, znaczy
bo też nie chcę, żeby to było źle zrozumiane, bo no kurczę, ten projekt po prostu taki ma być, nie? On ma mieć ogromną różnorodność efektów i ma, to tak jakby powiedzieć, że Eclipse jest zły. Nie, no po prostu są jest inny od Sekigahara na Eclipse'a i są targeci na Sekigahara, tak. Tylko tutaj chciałem pokazać mniej więcej na podstawie tej gry różnice między projektami, między grami, więc bardzo mi się podobają kilka rzeczy, że można w grze odpaść, czyli można przeciwnika zanihilować, to jest fajne. Oczywiście tam widziałem, Wojennik nagrywał filmik i tutaj zasugerował autorowi, żeby jakoś to ograniczyć i jest tam opcja opcjonalna, widziałem w zasadach, która tak jakby broni przed tym. Ale na przykład bardzo mi się podoba to, że sąsiadami sterują gracze, tymi najazdami. Na przykład w grze o Tron to było tak jakby z automatu tam po prostu wychodzą, a tutaj my możemy tymi sąsiadami, tych Niemców powiedzmy napuścić na dzielnice zachodnie. Więc to jest fajne. No i znowu pytanie takie jak w Molly House i we wszystkich innych grach jest takie, co tak naprawdę będziemy odczuwali w grze i to jest najistotniejsze, bo założenia, powiedzmy, tak jakie są na papierze, nie do końca trafiają w mój gust, ale być może okaże się, że kurczę, gram w to i mnie gra wciąga, więc jeśli będzie okazja, to spróbujemy. Ale tak to wygląda na chwilę obecną, jeśli chodzi o samą instrukcję i teorię. Jest jeszcze te kafle rozwoju i to znowuż mamy kilkanaście kafli rozwoju, tak jak w Eclipse trochę technologia, nie? I tutaj jeszcze możemy je podmieniać, więc tak jak widzisz, tych elementów jest bardzo, bardzo dużo, nie? Tak, właśnie widzę, że to mega ambitny jest projekt. No ciekawe, nie? Ciekawe, fajnie jakby to się bo tak jak mówisz, no Eclipse ma strasznie dużo fanów, tak? Teraz wiem, że jakoś tam furorę robi między innymi ten Master of Orion, więc jakby zapotrzebowanie na tego typu gry jest olbrzymie, nie? Olbrzymie. No mnóstwo osób, które wiesz, przychodzi z gier komputerowych, nie? Które właśnie są takimi grami o budowaniu imperium, tak? Gdzie właśnie jest jakaś tam ekonomia, zawsze jest jakiś rozwój, jest jakieś budowanie, tak? Tworzenie armii, później najazd na sąsiadów, czasami jeszcze dodatkowo jakieś polityki i tego typu rzeczy. No to wiesz, i ci ludzie mają też czas bawić się, no bo to z reguły są długie gry, tak? Nie oszukujmy się. No na pewno jest zapotrzebowanie, nie? Na tego typu tytuły, no byleby to była fajna gra, tak, byleby to było dobrze zrobione. No wygląda tak, widzę po grafikach, bo on chyba jest też artystą, tak, tutaj też tworzą, tak. To wygląda naprawdę fajnie wygląda takie, ty jesteś ekspertem, ale... No styl nawiązujący do epoki, nie? Tak, takie rozumiem, że to są jakieś takie ryciny średniowieczne, tak, chyba coś takiego. No, tak. Także wygląda to super. No, jestem ciekaw, nie? Jakby czy zagram, pewnie nie będę miał czasu, ale jestem ciekaw, jak się okaże, że to jest naprawdę dobre, to kto wie, tak? Zobaczymy, jakby nigdy nie mów nigdy. Ciekaw jestem tego rozwiązania odpalania rozkazów w kolejności, bo w grze odkrywamy je na 3-4, nie? I wszyscy widzimy i jest to możliwość zaplanowania sobie i przewidzenia też, co w dalszych, bo to jest właśnie też bardzo fajny element, tak jak na przykład w Ankhu czy w innych rangowych grach, prześledzenia całego tak jakby ciągu tych bitew. W Sekigaharze też masz tą decyzję, jak rozplanować te bitwy. No tutaj odkrywamy je po kolei, więc nie wiemy tak naprawdę, co będzie dalej. Ciekaw jestem, przychodzi twoja tura i ktoś odkrywa żetonik, tak? I sam decyduje tak? Czyli w sumie można powiedzieć, że to też trochę jak Dominion Species, tak? Że najpierw programujemy akcje, a później jakby odpalamy je, tak? Tylko w Dominant Species wiemy, jakie akcje kto zaprogramował. Tutaj nie będziemy wiedzieli, bo są zakryte. Tak. No zobaczymy. Trochę tu jak w Zakazanych. W Zakazanych odkrywamy po kolei, nie? I tam to działa. No tak, faktycznie. Tak. No ciekawe, zobaczymy. No dobrze. Zobaczymy. No mówię, to ja się boję, czy wiesz, żeby taki ambitny projekt się nie zawalił pod własnym ciężarem, nie? No ale z drugiej strony to tam Phalanxie, rozumiem, też to tam dopicowują, tak, to może. No nie. A, nie. A kto to będzie wydawał? No on sam, dlatego mówię o tej sile przerobowej jednego człowieka, nie? Aha, okej. No dobra.
No, tam nie do końca się chyba dogadali z kolejnym projektem. Wygląda na to, że chyba ten jego projekt będzie szybciej niż ta Bretwalda, która jest u nich cały czas, no ale wiadomo, no, rozumiem, też się rządzi swoimi prawami. Ale to poczekaj, to jeszcze powiedz mi jedną rzecz, ale to jak to? On będzie w ogóle własnym sumptem to wydawał za własne pieniądze? No na wspieraczce. Wiesz co, ma jakieś tam dofinansowanie w instrukcji było, jakiś grant chyba dostał po prostu na to z ministerstwa i na wspieraczce pójdzie. Bardzo jest duże zainteresowanie ogólnie, tam obserwuję sobie profil, więc dużo ludzi kibicuje. My ogólnie Polacy są lokalnymi patriotami, widać po naszych markach, które bardzo sobie dobrze radzą u nas, więc na pewno duże wsparcie, dużo serc będzie skierowanych w stronę tego projektu. No i zobaczymy. No ja jakby życzę jak najlepiej, nie? Natomiast bardzo ambitny projekt, tak widzę na papierze. Więc jest bardzo, bardzo duże ryzyko, że tutaj tu mnóstwo rzeczy może pójść nie tak, nie? Po prostu multum. Nie? No ale zobaczymy, nie? Jak młody chłopak, także oby zrobił na tym kolejne miliony zarobił. Wręcz tak życzę. Tak jest. Życzymy serdecznie sukcesu i tak jak mówię, mam nadzieję, że uda się tutaj go ściągnąć i porozmawiać więcej na temat tego projektu, bo brzmi ciekawie i myślę, że sporo ludzi też interesuje, także dobrze, to co, kończymy, tak? Tak jest. Uciekamy do naszych jaskiń. Dziękujemy serdecznie tym, którzy są z nami, którzy wytrwali tutaj do końca. I co, przypominamy o waszych listach tutaj nagród za poprzedni rok. Jeśli macie siły, chęci podzielić się waszymi wrażeniami za tamten rok, to będzie nam bardzo miło. No i my działamy dalej. A i piszcie też o swoich, nie? Swoich hypach na ten rok. Dziękujemy serdecznie. A o grach, na które czekamy kiedyś tam, mówili Piotrek. Dziękuję ślicznie. I Irek. Hej, cześć. Dobra. To cyk.